Lekcja 1. Znaczenie gęstości kości. Utrzymanie gęstości kości jest niezwykle ważne w miarę starzenia się, czy nie uważasz? Zdecydowanie. Mocne kości są ważne dla ogólnego zdrowia. Jakie działania Twoim zdaniem mogą w tym pomóc? Ćwiczenia z obciążeniem świetnie wzmacniają kości. Tak, uwielbiam wlaczać je do swojej rutyny. Jaki jest Twój ulubiony trening? Lubię jogę, ponieważ jednocześnie rozwija siłę i elastyczność. To świetny wybór. Yoga pomaga również w utrzymaniu równowagi, co jest ważne w zapobieganiu upadkom. Dokładnie. I do tego jest relaksujące. To jest dodatkowym atutem. Czy ostatnio próbowałeś jakichś nowych ćwiczeń? Lekcja 2. Eksploracja nowych pomysłów. Myślę, że warto eksplorować i eksperymentować z nowymi pomysłami. Zgadzam się. Innowacja często wynika z próbowania czegoś innego. W jakich obszarach, Twoim zdaniem, kreatywne burze mózgów przynoszą największe korzyści? Wierzę, że sztuka i technologia to dwie dziedziny, które rozwijają się dzięki świeżym pomysłom. Zdecydowanie! Współpraca może przynieść niesamowite rezultaty w tych obszarach. Jak zatem możemy zachęcić do burzy mózgów w grupie? Kluczowe jest stworzenie otwartego środowiska, w którym każdy czuje się bezpiecznie i może dzielić się swoimi przemyśleniami. Tak, czasami korzystanie z podpowiedzi może pomóc pobudzić kreatywność. To dobry pomysł. Jakiego rodzaju podpowiedzi Twoim zdaniem sprawdzają się najlepiej? Lekcja 3. Pokonywanie nieśmiałości. Wydaje się, że niektórym osobom trudno jest poradzić sobie z nieśmiałością w kontaktach grupowych. Tak, często zdarza się, że ludzie milczą i nie rozpoczynają rozmów. Co Twoim zdaniem jest przyczyną tego wahania? Myślę, że strach przed osądem odgrywa znaczącą rolę. Zdecydowanie. Wystawianie się na widok publiczny może być onieśmielające. Jak więc możemy pomóc osobom nieśmiałym poczuć się bardziej komfortowo? Zachęcanie do interakcji w małych grupach może złagodzić presję. Świetny pomysł. Mniejsze pomieszczenia mogą być mniej onieśmielające. A może warto zacząć od ćwiczeń przelamujących lody, które pomaga wszystkim nawiązać kontakt. Lekcja 4. Kreatywność w recyklingu. Co było pierwsza rzecz, która poddałeś recyklingowi? To była stara drewniana drabina, którą przerobiłem na regał na książki. Brzmi niesamowicie. Upcykling naprawdę może dać nowe życie starym przedmiotom. Zdecydowanie. To świetny sposób na kreatywność i zrównoważony rozwój. Co zainspirowało Cię do zajęcia się upcyklingiem? Chciałam ograniczyć ilość odpadów i znaleźć niepowtarzalne dekoracje do mojego domu. To fantastyczna motywacja. Co żyłeś, coś jeszcze? Tak, zrobiłem doniczki ze starych puszek. Wyglądają świetnie. Uwielbiam ten pomysł. To naprawdę sprytny sposób na ponowne wykorzystanie. Lekcja 5. Poprawa wentylacji. Zastanawiałem się, jak ważna jest dobra wentylacja w domu. Oczywiście, może pomóc utrzymać komfortowe warunki, zwłaszcza w czasie upałów. Jakie rozwiązania Twoim zdaniem mogliby poprawić przepływ powietrza?
Zamontowanie wentylatorów sufitowych to dobry początek, ale myślę też o zastosowaniu paneli, aby poprawić wentylację. To świetny pomysł. Mógłby naprawdę poprawić przepływ powietrza w pomieszczeniu. Tak, może również nadać przestrzeni estetyczny charakter. Czy znasz jakieś kreatywne sposoby na włączenie funkcji wentylacyjnych? Widziałem piękne okna żaluzjowe, które wyglądają stylowo i są jednocześnie funkcjonalne. To ciekawe. Niesamowite, jak design może liczyć się z praktycznością. Lekcja 6. Deklaracja niepodległości. Fascynujące jest to, jak historia rozwija się w czasie konfliktów. Tak, podczas gdy trwała bitwa, Teksańczycy w kolonii ogłosili niepodległość od Meksyku. To przełomowy moment. Co ich do tego zmotywowało? Dążyli do autonomii i prawa do samodzielnego rządzenia. Niesamowite, jak determinacja może prowadzić do znaczących zmian. Zdecydowanie, a odwaga tych ludzi jest inspirująca. Jakie były Twoim zdaniem bezpośrednie konsekwencje tej deklaracji? Prawdopodobnie podsyciło to walkę o niepodległość, motywując innych do przyłączenia się do sprawy. Tak, i przypomina nam to o potędze działania zbiorowego. Lekcja 7. Duch i refleksja. Fascynujące jest to, jak duchy mogą symbolizować refleksję nad naszym życiem. Tak, w końcu duch zabiera go na cmentarz, gdzie stoi pomiędzy grobami. To musiał być dla niego niezwykle wzruszający moment. To naprawdę podkreśla, jak ważne jest pamiętanie o tych, którzy byli przed nami. Zdecydowanie. Duch wskazuje na imię, które może wywołać tak wiele emocji. Dokładnie, to moment połączenia i zrozumienia. Jakie wnioski Twoim zdaniem wyciągnął z tego doświadczenia? Wierzę, że uczy go o dziedzictwie i wpływie wyborów życiowych. To cenna lekcja, nad którą wszyscy możemy się zastanowić. Lekcja 8. Rezerwacja z wyprzedzeniem. Zauważyłem, że wcześniejsza rezerwacja może naprawdę zapewnić dobrą ofertę. Zdecydowanie, zawsze lepiej planować z wyprzedzeniem. Jakie korzyści odniosę dzięki wczesnym rezerwacjom? Często znajduję lepsze ceny i większy wybór, gdy rezerwuję wcześniej. Tak, a także łagodzi stres związany z załatwianiem spraw na ostatnią chwilę. Dokładnie, daje ci to czas na rozważenie różnych opcji. Czy kiedykolwiek przegapiłeś coś, bo czekałeś zbyt długo? Tak, kiedyś straciłem dużą sumę na hotelu, bo się wahałem. To częsta sytuacja. To przypomnienie, żeby działać zdecydowanie. Lekcja 9. Łapanie taksówki. Kiedy jesteś na ulicy, złapanie taksówki może czasami okazać się trudne. Zdecydowanie. Wszystko zależy od czasu. Po prostu podnieś rękę, gdy zobaczysz zbliżającą się taksówkę. Dokładnie. Ale co, jeśli nie przystana? W takim przypadku warto poszukać pobliskiego postoju taksówek. Dobra uwaga. A może zamiast tego moglibyśmy skorzystać z aplikacji do współdzielenia przejazdów? To świetna alternatywa. Często jest wygodniejsza i pozwala zaoszczędzić czas.
Dodatkowo, przed wejściem do pojazdu możesz sprawdzić ocenę kierowcy. Dokładnie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, prawda? Ale czasami nadal lubię staromodne rozwiązania. Zgadzam się. Jest coś ekscytującego w lapaniu taksówki w danej chwili. Lekcja 10. Oferowanie pomocy. Zawsze milo jest pomóc komuś, kto tego potrzebuje. Oczywiście. Świetnie. Potrzebujesz pomocy w czymś? Próbuję zorganizować swój harmonogram na przyszły tydzień. Mogę w tym pomóc. Masz jakiś planer lub aplikację, którą preferujesz? Zazwyczaj korzystam z kalendarza cyfrowego. Łatwo jest w nim zmieniać wydarzenia. Świetnie. Pozwala również na ustawianie przypomnień. Dokładnie. Czasami zapominam o ważnych datach. Wszyscy tak robimy. Wdrożenie systemu może naprawdę pomóc. Czy mógłbyś mi pomóc w jego uporządkowaniu, jeśli wyślę ci mój harmonogram? Lekcja 11. Nadchodzące wybory. Hej, słyszałeś najnowsze wiadomości o nadchodzących wyborach? Tak, mam. Wygląda na to, że w tym roku będzie naprawdę ciekawie. Zdecydowanie. Jest tak wielu kandydatów o różnych poglądach. Co sądzisz o najważniejszych kwestiach, które są omawiane? Myślę, że tym razem na pierwszym planie stała opieka zdrowotna i edukacja. Zgadzam się. To są kluczowe tematy, które dotyczą każdego. Czy zdecydowałeś już, na kogo zagłosujesz? Jeszcze nie. Chcę najpierw usłyszeć więcej debat i dyskusji. To mądre podejście. Ważne jest, żeby być w pełni poinformowanym. Lekcja 12. Kampanie polityczne. Fascynujące jest obserwowanie, jak z czasem rozwijają się umiejętności polityczne. Tak, dzięki ścisłemu zaangażowaniu w kampanię prezydencką swojego ojca w 1988 rozwinął wiele z tych umiejętności. To musiało być dla niego niesamowite doświadczenie edukacyjne. Zdecydowanie. Przebywanie w takim otoczeniu może nauczyć cię tak wiele o przywództwie i strategii. Czego twoim zdaniem nauczyło go to najwięcej? Uważam, że zdobył cenne informacje na temat wystąpień publicznych i negocjacji. Te umiejętności są niezbędne w polityce. Mogę naprawdę wpłynąć na sukces kampanii. Zdecydowanie. Chodzi o nawiązanie kontaktu z ludźmi i zrozumienie ich potrzeb. Jak skutecznie przekazywać wiadomości, prawda? Lekcja 13. Finalizowanie planów. Świetnie. Daj znać, jak znajdziesz hotel. Jasne, a potem możemy sfinalizować plan naszej podróży. Świetnie będzie mieć wszystko przygotowane wcześniej. Oczywiście. Dzięki temu podróżowanie jest o wiele łatwiejsze. Czy masz na myśli jakieś konkretne hotele? Rozważam kilka opcji, które mają świetne recenzje. To sprytne. Recenzje naprawdę pomagają zawęzić wybór. Tak, biorę też pod uwagę cenę i lokalizację. To kluczowe czynniki. Bliskość atrakcji to dodatkowy atut.
Lekcja 14. Jabłonie jako pomniki. W tym regionie rosną setki drzew jabloniowych. Te jabłonie są najwłaściwszym upamiętnieniem Johna Chapmana. Niesamowite, jak natura potrafi w ten sposób uszanować czyjeś dziedzictwo. Tak, a przy okazji stanowią piękny krajobraz. Podoba mi się pomysł sadzenia drzew na pamiątkę kogoś. To żywy hołd, który ciągle rośnie. Ponadto jabłka są symbolem zdrowia i witalności. Dokładnie. Reprezentują pożywienie i życie. Co twoim zdaniem Chapman pomyślałby o tym dziedzictwie? Lekcja 15. Zrozumienie sąsiadów. Ciekawie jest pomyśleć o sobie, że jesteśmy dziećmi Stwórcy wszystkiego. Tak, wtedy jest gotowy poznać swoich sąsiadów na świecie. To głęboka myśl. Jak myślisz, jak on je postrzega? Wyobrażam sobie, że dostrzega piękno w każdej osobie, pomimo jej różnic. Dokładnie. To przypomnienie o naszym wspólnym człowieczeństwie. I niezwykle ważne jest, aby uświadomić sobie powiązania, które nas wszystkich łączą. Jakie za twoim zdaniem sposoby na wzmocnienie tych więzi? Proste akty życzliwości mogą mieć duże znaczenie w budowaniu relacji. Zdecydowanie. Chodzi o okazanie współczucia i pomoc. Lekcja 16. Tworzenie planów. Za darmo. Co powiesz na sobotni wieczór? Pasują ci? Brzmi świetnie. W takim razie jestem dostępny. Świetnie. Macie jakieś pomysły, co powinniśmy zrobić? Może moglibyśmy wypróbować tę nową restaurację w centrum? Słyszałem same dobre rzeczy o ich menu. Tak, zawsze miło jest wspólnie odkrywać nowe miejsca. Zdecydowanie. Poza tym, to będzie świetny sposób na spędzenie wieczoru. Nie mogę się doczekać. Czy powinniśmy zrobić rezerwację? Dobry pomysł. Zawsze lepiej mieć zarezerwowany stolik. Lekcja 17. Wygodne klasy. Podoba mi się to, że możemy uczęszczać na zajęcia, kiedy tylko chcemy. To bardzo wygodne, zwłaszcza gdy masz napięty harmonogram. Dokładnie. Zajęcia online sprawiają, że nauka jest tak przystępna. Tak, pozwalają nam uczyć się we własnym tempie. Czy masz ulubiony przedmiot, którego się obecnie uczysz? Naprawdę podoba mi się mój kurs marketingu cyfrowego. Brzmi ciekawie. To bardzo istotna dziedzina w dzisiejszych czasach. Zdecydowanie, a umiejętności, których się uczę, mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach. Czy spotkałeś się z jakimiś szczególnymi wyzwaniami związanymi z nauką online? Lekcja 18. Pamięć o ofiarach. Ważne jest, aby pamiętać o wszystkich ludziach, którzy zginęli za swoją ojczyznę. Tak, i te poświęcenia nigdy nie powinny zostać zapomniane. Każdy człowiek ma swoją historię i powód, dla którego walczył. Dokładnie, ich odwaga zasługuje na uznanie. Boże Narodzenie przypada w grudniu. To czas refleksji i wdzięczności. Tak,
To przypomnienie o pokoju i jedności. Czy uważasz, że powinniśmy częściej rozmawiać na te tematy? Zdecydowanie. Pomaga nam lepiej zrozumieć naszą historię. I zachęca do doceniania wolności, z której korzystamy. Lekcja 19. Rekomendacje dotyczące podróży. To pocieszające. Planuję podróż do Europy w przyszłym roku. Jak ekscytująco. Masz na myśli jakieś konkretne kraje? Myślę o odwiedzeniu Włoch i Francji. Macie jakieś rekomendacje? Absolutnie. Koniecznie musisz zobaczyć sztukę we Florencji i wieżę Eiffla w Paryżu. Brzmi niesamowicie. Słyszałam te same dobre rzeczy o jedzeniu w obu miejscach. Tak, makarony we Włoszech są niesamowite, a ciasta we Francji są nieziemsko pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Co z ukrytymi perelkami, które nie są tak turystyczne? Warto rozważyć odwiedzenie mniejszych miasteczek, takich jak Cinque Terre we Włoszech lub Alzacja we Francji. Świetne pomysły. Uwielbiam odkrywać miejsca poza utartymi szlakami. Lekcja 20. Obrona praw człowieka. Ważne jest, aby głośno sprzeciwiać się naruszeniom praw człowieka. Zdecydowanie. Musimy zachować niezależność od wpływów rządów, aby to osiągnąć. To prawda. Ważne jest, aby zachować obiektywizm i stawiać na pierwszym miejscu godność człowieka. Tak, podnoszenie świadomości może prowadzić do znaczących zmian. Jakie są według Ciebie skuteczne sposoby obrony tych praw? Media społecznościowe mogą być potężnym narzędziem rozpowszechniania informacji i mobilizowania wsparcia. Zdecydowanie. Leczy ludzi na całym świecie w imię wspólnej sprawy. Ruchy oddolne mogą również znacząco oddziaływać na lokalne społeczności. Dokładnie. Każdy głos ma znaczenie w walce o sprawiedliwość. Lekcja 21. Kontekst historyczny. Osada rolnicza w Port Royal na terenie dzisiejszej Nowej Szkocji miała duże znaczenie. Tak, odegrało kluczową rolę we wczesnej historii kolonialnej. Mimo że Port Royal i inne kolonie były bardzo zróżnicowane, stanowiły one tygiel kulturowy. Dokładnie, ta różnorodność ukształtowała społeczność na wiele sposobów. Jak myślisz, z jakimi wyzwaniami musieli się wówczas zmierzyć? Musieli przystosować się do nowego otoczenia i nawiązać relację z rdzennymi mieszkańcami. To prawda. Współpraca była niezbędna do przetrwania i rozwoju. Tak, i położyło podwaliny pod przyszłe osadnictwo w tym regionie. Fascynujące jest to, jak historia rozwija się poprzez tę wczesne interakcje. Lekcja 22. Aranżacja pomieszczeń. Ludzie spędzają w pokoju weekend. I u nas jest. Jest nastrojem, więc potrzebujemy dodatkowego luska. To ma sens. Myślałeś już o tym, jak zaaranżować tę przestrzeń? Myślałem o zastosowaniu składanego luska, żeby zaoszczędzić miejsce. Sprytny pomysł. Można go łatwo schować, gdy nie jest używany. Dokładnie. Poza tym, dzięki temu pokój wygląda schludnie.
A co z pomieszczeniami wspólnymi? Powinniśmy zadbać, żeby i one były wygodne. Zgadzam się. Przytulny kacik wypoczynkowy byłby idealny do wspólnego relaksu. Lekcja 23. Pad Thai Delict. Przepis wydaje się być dość prosty do wykonania. Świetnie. Uwielbiam Pad Thai. Jaki będzie następny krok? Najpierw musimy zebrać wszystkie składniki. Tak, mam już makaron i sos. Czego jeszcze potrzebujemy? Będziemy potrzebować świeżych warzyw i orzeszków ziemnych do dekoracji. Brzmi pysznie. Mogę pokroić warzywa, podczas gdy ty będziesz gotować makaron. Idealna współpraca! Już czuję zapach laczących się smaków. To takie rozgrzewające danie. Lubisz często gotować? Tak, to świetny sposób na wyrażenie kreatywności. Lekcja 24. Rozpoczynanie rozmów. Czasami nie wiem, jak zacząć rozmowę. To może być trudne. Świetnym sposobem jest zadawanie pytań otwartych. To ma sens. Zachęca do bardziej pogłębionych odpowiedzi. Dokładnie. To pokazuje, że naprawdę interesuje cię ich zdanie. Jakie są dobre pytania otwarte, których warto spróbować? Możesz zapytać o ulubione miejsca podróży i hobby. To świetne pomysły. Na pewno o nich będę pamiętać. I nie zapomnij uważnie słuchać odpowiedzi rozmówcy, to buduje więź. Jasne, angażowanie się w rozmowę jest równie ważne. Lekcja 25. Produkty trwałe. Recenzje wskazują, że jest to produkt trwały i wykonany z litego drewna. To brzmi obiecująco. Zawsze wolę wysokiej jakości materiały. Tak, są trwalsze i często bardziej estetyczne. Dokładnie. Dodatkowo litę drewno nadaje każdej przestrzeni ciepły charakter. Czy zauważyłeś coś konkretnego, co przykuło Twoją uwagę? Przyglądałem się kilku meblom, które pasują do tego opisu. Świetnie. Inwestowanie w dobre meble to mądra inwestycja. Zdecydowanie. Może naprawdę poprawić ogólny wygląd pokoju. Sprawdźmy również gwarancję. Lekcja 26. Dowody naukowe. Teoria ta początkowo spotykała się z pewnym sprzeciwem. Ale od tego czasu pojawiły się dowody z wielu dziedzin nauki, które ją potwierdzają. Dokładnie. To fascynujące, jak badania potrafią zmieniać percepcję. Tak, nauka ciągle się rozwija w miarę dokonywania nowych odkryć. Jakie są według Ciebie najważniejsze obszary, w których pojawiły się te dowody? Znaczący wkład wniosły także biologia i nauki o środowisku. To prawda. Dostarczają danych, które pomagają nam zrozumieć złożone systemy. Ważne jest, aby ludzie byli na bieżąco informowani o tych postępach. Zdecydowanie. Wiedza pozwala nam podejmować lepsze decyzje. Lekcja 27. Dynamika społeczności. Z perspektywy centrum społeczności widać,
że część osób chce podążać w przeciwnym kierunku. Tak, ciekawe jest, jak bardzo opinie mogą się różnić w obrębie danej społeczności. Zastanawiam się, co napędza tę chęć zmiany. Może to być odpowiedź na nowe wyzwania lub impuls do modernizacji. To ma sens. Ale ważne jest, aby znaleźć równowagę między tradycją a postępem. Dokładnie. Musimy znaleźć wspólny język, żeby iść razem naprzód. Czy podjęto jakieś skuteczne inicjatywy mające na celu zjednoczenie wszystkich? Słyszałem o spotkaniach społeczności mających na celu promowanie dialogu. To krok w dobrym kierunku. Otwarta komunikacja jest kluczowa. Lekcja 28. Ujścia twórcze. A ty? Co ostatnio robiłeś? Niedawno zacząłem malować. To świetny sposób na wyrażenie swojej kreatywności. Brzmi ekscytująco. Co cię zainspirowało do rozpoczęcia? Chciałem znaleźć sposób na wyrażenie swoich emocji i odprężenie się po długim dniu. Sztuka to taki terapeutyczny sposób na relaks. Co lubisz malować? Lubię krajobrazy, szczególnie sceny przyrodnicze. To musi być piękne. Natura oferuje mnóstwo inspiracji. Tak, pomaga mi też nawiązać kontakt z otoczeniem. Czy myślałeś o zapisaniu się na kurs, który podniósłby twoje umiejętności? Lekcja 29. Kanadyjscy sportowcy. Cieszymy się, że Kanada będzie nadal dostarczać społeczeństwu sportowców o międzynarodowym poziomie. Zdecydowanie. Rywalizacja z najlepszymi to powód do dumy. Tak, i to naprawdę pokazują, jak wiele talentów mamy w tym kraju. Jak myślisz, w jaki sposób przygotowują się do zawodów tak wysokiego szczebla? Programy treningowe muszą być rygorystyczne i skupiać się na aspektach fizycznych i psychicznych. Zdecydowanie. Siła psychiczna jest równie ważna, jak siła fizyczna. Czy śledzisz poczynania jakichś kanadyjskich sportowców, którzy cię inspirują? Tak, podziwiam niektórych olimpijczyków za ich poświęcenie i wytrwałość. Naprawdę daje świetny przykład młodszym pokoleniom. Lekcja 30. Świadomość zdrowia seksualnego. Ważne jest omówienie możliwości odbywania stosunków seksualnych przez kobiety bez dużego ryzyka niechcianej ciazy. Tak, a zrozumienie dostępnych opcji antykoncepcji odgrywa w tym przypadku kluczową rolę. Dokładnie. Dostępne są różne metody, od tabletek po leki o przedłużonym działaniu. Zgadza się. To niezwykle ważne, aby kobiety były świadome i czuły się samodzielne w swoich wyborach. Ważna jest również komunikacja z partnerami na temat tych opcji. Zdecydowanie. Otwarte rozmowy pomogą zapewnić komfort obojgu partnerom. Jakie są Twoim zdaniem najczęstsze błędne przekonania na ten temat? Wiele osób nadal uważa, że antykoncepcja jest nieskuteczna, co nie jest prawdą. Tak, zrozumienie działania każdej metody może obalić te mity. Lekcja 31. Dziewica mgły. Istnieje specjalna legenda zwana dziewicą mgły. Tak, to fascynujące, jak legendy potrafią pobudzać wyobraźnię.
Historie o smiałkach, którzy stawili czoła wodospadom, są ekscytujące. Zdecydowanie. Trzeba mieć mnóstwo odwagi, żeby zbliżyć się do takiej potęgi. Co twoim zdaniem przyciąga ludzi do tych odważnych opowieści? Myślę, że to połączenie przygody i ludzkiego ducha. Dokładnie. Wzylania nas do refleksji nad naszymi ograniczeniami i odwaga. Legendy takie często przekazują ważną naukę o szacunku do przyrody. Tak, przypominają nam o pieknie i niebezpieczeństwie, którym współistnieje na świecie. Lekcja 32. Podróż do Tajlandii. Właśnie wróciłem z Tajlandii i było wspaniale. Brzmi wspaniale. Co było punktem kulminacyjnym Twojej podróży? Kultura i jedzenie były niesamowite, ale mój bagaż zaginał po drodze. O nie, to musiało być stresujące. Jak sobie poradziłeś? Na szczęście personel hotelu pomógł mi znaleźć kilka niezbędnych rzeczy, podczas gdy czekałem. To ulga. To wspaniale, gdy ludzie chcą Ci pomóc. Tak, i nadal sprawiało mi przyjemność zwiedzanie targowisk i próbowanie lokalnych potraw. Które danie było Twoim ulubionym? Zdecydowanie pad thai. Nie przypomina niczego, czego wcześniej jadłem. Lekcja 33. Ratowanie posiłku. Wszystko w porządku, wciąż możemy uratować posiłek, który zaplanowaliśmy. Zdecydowanie. Co sugerujesz, żebyśmy zrobili, żeby to naprawić? Może możemy trochę zmodyfikować przepis i dodać trochę nowych składników. Brzmi jak dobry pomysł. Odrobina kreatywności może zdziałać cuda. Tak, możemy dodać do niego wszystko, co mamy w lodówce. Świetnie. Wykorzystajmy to jak najlepiej i cieszmy się gotowaniem. Dokładnie. Gotowanie powinno być przyjemnością, nawet gdy nie wszystko idzie zgodnie z planem. Zgadzam się. Chodzi o to, żeby cieszyć się chwilą razem. Następnym razem sprawdzimy składniki przed rozpoczęciem. Lekcja 34. Pierwszy lot. Jeśli lecisz samolotem po raz pierwszy, nie martw się. Doceniam to. Słyszałem, że może to być trochę przytłaczające. Dostępne są kioski samoobsługowe, dzięki którym odprawa staje się dużo łatwiejsza. Dobrze wiedzieć. Na pewno ich poszukam. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nasz personel chętnie Ci pomoże. To pocieszające. Teraz czuję się trochę pewniej. Pamiętaj tylko, żeby przyjść wcześniej i mieć dużo czasu. Świetna rada. Chcę mieć pewność, że wszystko pójdzie gładko. Dasz radę. Ciesz się emocjami swojego pierwszego lotu. Lekcja 35. Rozwijanie artystycznej strony. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. To wspaniały sposób na rozwijanie naszej artystycznej natury w domu. Zdecydowanie. Angażowanie się w działania twórcze może być bardzo satysfakcjonujące. Jakiego rodzaju projekty artystyczne lubisz? Uwielbiam malować, a czasami zajmuję się ceramiką. Brzmi fantastycznie. Zawsze podziwiałem ceramikę. Tworzenie czegoś własnymi rękami daje ogromną satysfakcję.
Tak, to również świetny sposób na wyrażanie emocji. Dokładnie. Masz jakieś kreatywne hobby, które cię pasjonuje? Uwielbiam fotografię. Uchwycenie chwil to wyjątkowe doświadczenie.